Cześć, witam Was na moim kanale. Nazywam się Jakub Legut i dzisiaj przeanalizuję mój pierwszy lot w Stanach Zjednoczonych. Także zapinajcie pasy i lecimy z odcinkiem. Dzisiejszy film jest uzupełnieniem pierwszego odcinka, dlatego jeżeli nie widzieliście, to zachęcam do nadrobienia. Dzisiaj opowiem o Flight Review, które składa się z dwóch części. Części teoretycznej i praktycznej. Pozwolę sobie tą część teoretyczną zostawić na trzeci odcinek tej naszej krótkiej serii ze Stanów Zjednoczonych i tam już z Karolem dokładnie opowiemy, o co nas pytali, przeanalizujemy, ale też opowiem o tym, jak uzyskać też tą konwersję licencji. Dzisiaj jednak skupię się na części praktycznej. Szczerze mówiąc, jest to bardzo trudny odcinek dla mnie, ponieważ muszę schować dumę do kieszeni, bo ten lot nie był moim najlepszym lotem w swojej krótkiej karierze pilota, także bądźcie wyrozumiali. Mogę tylko delikatnie się wytłumaczyć i usprawiedliwić przed samym sobą, że to były takie okoliczności, w których byłem w totalnie nowym samolocie, totalnym nowym miejscu, na totalnie nowym lotnisku, totalnie nowa komunikacja, nowy instruktor, wszystko było w zupełności nowe, dlatego to jest takie krótkie usprawiedliwienie, dlaczego tak to wyglądało, a nie inaczej. Dobrze, to idźmy w takim razie do samego lotu. We are not going to do spins or I hope so, yeah. Okay, seatbelt secure, brakes test set, it's test and okay. Przygotowanie samolotu standardowe, zrobiliśmy obchód, sprawdziliśmy, czy wokół samolotu wszystko jest w porządku, czy na zewnątrz, zrobiliśmy cały walk around, a teraz jakby lecę z checklistą aż do uruchomienia silnika. 50 is like you have to pump, primer, yeah. So instead of pumping, you're going to turn that on and push this in for 5 seconds. 5 seconds and fuel, may I see somewhere? It may show, it may not. It's so quick that sometimes it does, sometimes it doesn't. Aha, okay. And another question about approaching when I want to go to land. So should I use also fuel pump then? We will not know. No. Okay, because in Rotax we use... Yeah, the fuel pump every time, Yeah. So parking brake is set. Okay. Clear prop. Okay. Set and... I can hear you. I'm gonna have you bring it back to 1,000 RPM. Okay. So we're gonna do that when we get over there. Okay, is it Charlie taxiway or something? Or? No, so it's an Alpha taxiway. All you're gonna say is, we're gonna be taxiing from Precision Hangars to runway 27. That's it. We gotta listen to the weather first. Okay. Traffic, 3781. Altimeter 3033. Remarks. Density altitude 3,300. Jerome County Airport, Jerome, Idaho. Automated weather observation 2032 Zulu. Wind 250 at 07. Visibility 10. Sky condition clear. Temperature Terrain. System 04 test. Celsius. Okay. Dew point minus 07 Celsius. Altimeter 3033. Remarks. Density altitude 3,300. Got it? Yeah, so we have altimeter set 3033, yeah? So we're on 122.8. Okay, and this is the... Okay. This is the CTAP, Jerome... the traffic advisory. Okay, And then this is the weather for our airport. okay. And then that is Twin Falls Tower. Okay, so the run-up we are going to do here or the... We'll be doing runway? that over there. I don't want to bother the guy that's right here. Okay. Because we're going to, be blasting him with air. Okay, so should I call Skyhawk 9R547 Whiskey or November 9er? I just do 9.5. I don't use the N. Okay. It's just another letter that you don't need, so. Okay, so just 9547 Whiskey. Mhm. Okay. Jerome traffic, 90547 Whiskey after startup from Precision Aviation hangar and taxi to runway 27, Jerome. Perfect. Let's go.
yeah? Actually, because we're Yeah. above 3,000 feet, Yeah. because we're above 3,000 feet, that means we need to lean the mixture out. So you can see how much we're taking out, Okay. and now we're, you know, an inch out, and now we're getting... Okay, so we need to... Yeah, so because of the elevation, Okay. for most aircraft, most of them, at the 3,000 AGL mark, the 3,000 above sea level, is normally where people start leaning their mixture. Okay. So because we're at 4,000 feet here, we have to start leaning it immediately. Okay. Makes sense. Okay, so... Right now, 180... 100... I w punkcie oczekiwania pasa robimy próbę silnika, sprawdzamy wszystkie parametry, czy wszystko jest w porządku, włączamy światła, ustawiamy transpondery. Tutaj mogę powiedzieć ciekawostkę, że w przeciwieństwie do Europy i tutaj jak my latamy zawsze na transponderze 7000, jeżeli lecimy w VFR-ze, no to w FAA w Stanach Zjednoczonych ustawia się transponder na 1200. To taka może jedna z pierwszych różnic. Więc tak, przygotowujemy się, no i startujemy. Flaps, throttle, mixture, 55 rotate, climb 74. 74. Perfect. So we are ready. We're ready. Perfect. So what is our plan? We're going to take off runway 27 with a north departure, Of departure. Okay. and we're just going to go out to the north and go about 5 to 10 miles out and Okay. do our maneuvers real quick. Jerome, traffic, Niner 547 Whiskey, lining up, runway 27 and departure north. Good, let's do it. Be the light. Okay. And and flaps, yeah. Yeah, just keep full power, and once we hit 700 feet, just turn out to the north. Okay. Let's keep climbing up to 5,500, please. Okay. Gdy osiągnęliśmy odpowiednią wysokość, przyszło wykonać zadanie. Pierwszym, jakie otrzymałem zadanie, no to było przeciągnięcie na mocy. Szczerze mówiąc, pierwszy raz w życiu się z takim zadaniem spotkałem. Może to coś nietypowego, może coś powszechnego, ale ja w swoim szkoleniu nigdy nie miałem. Także jestem ciekaw, czy wy się spotkaliście z tym w trakcie swojego szkolenia, szczególnie w Polsce, jeżeli oczywiście jesteście pilotami. W każdym razie to było pierwsze zadanie. Okay, so what now? A power on stall. Okay, so power and stall right now. On power. Full power. 863 Echoes, turning left base, runway 10, bound home. That's it. Very nice. Okay. Okay, can I have a slow flight, please? What? Slow flight? Slow and also stall. No, just slow flight. Slow flight. Slow flight. Slow like 45 knots. What? 45 knots. 45, okay. On the same altitude? Uh-huh. Okay. So may I use flaps? Yes. Okay. Kolejnym zadaniem był wolny lot. Również wcześniej się nie spotkałem z takim ćwiczeniem. No, zapytałem oczywiście, czy mogę używać klap, no bo miałem zadaną prędkość 45 węzłów. To dosyć mało, jak na taki samolot. Chociaż potem usłyszałem, Karol mi powiedział, że ponoć da się również to zrobić bez klap, chociaż no, my nie próbowaliśmy. Bring the nose down a little bit. Good. Hold it right there. Perfect. Okay, do me a favor. I want you to turn to a west heading Okay. at 10 degrees of bank. Okay, 1 second, but not slow.
What's up? On slow, on that. Okay. On the west. Yep. So pick your nose up just a little bit. We want to be at 45. And no more than 10 degrees of bank. Okay. Yeah. Okay, 10 degrees, okay. Okay, and stay on west. And I want you to go back to 45 knots. And then go back to a north heading. Tak jak już słyszeliście, nie tylko musiałem lecieć na wprost taką prędkością, ale również wykonywać zakręty, co już było też niemałym wyzwaniem. Trzeba bardzo uważać, żeby nie wpaść wtedy w korkociąg. Następnym było już przeciągnięcie, ale bez mocy. Okay, do a power off stall. Power up. Power off. Off, okay. And with that configuration, with flaps? Yep. Okay. And full power. Take 10 degrees of flaps down. Okay, let's build our speed back up. Let's maintain 5,600 feet. And let's build our speed. Pod koniec ćwiczenie kółeczek z większym przechyleniem oraz wyższą prędkością. Very nice. Very, very nice. Thanks. Okay, let's turn around and we'll do a couple ground reference, and then we'll head back to the airport. Okay, here we go. Yeah, so you're just gonna point your nose right there. Okay, the middle of that, yeah? Yeah, in the middle of the field. Okay, Yep. yeah. You're just gonna do a 360 around it. Okay. No traffic, 2860, Microphone, turning yeah. left crosswind for runway 10, Mount Home. Ostatnim zadaniem w strefie był lot nad punktem. Okay. Let's head back. Okay, let's climb up to 5,500 again. No traffic, grabbing Oscar 2, leaving left downwind 10, Mount Home. Drone traffic, 9547 Whiskey, 5 miles to the north. We're gonna enter the crosswind for runway 27, drone traffic. Zero traffic, 9547 Whiskey, crossing runway 27 and entering to left down in position to runway 27. Zero. Jerome traffic, Cessna 2524 Victor, radio check. I got you, 2524 Victor. Thank you. 24 Victor. Okay, yeah, just put us down whenever you're ready to land. Left downwind, runway 10, Mount Home. Full landing or full stop? We'll be doing, so I need to see at least 2 landings. So if you want to do a landing here, then we can head over to Twin Falls. You can see the tower, I can show you the VOR real quick, that kind of thing. So if you want to do a landing real quick and then we'll head over. So touch and go or? Touch and go. Okay. Jerome traffic, 9547 Whiskey, on base 27 Jerome. And final to 9547 Whiskey, Jerome. Gotowi na twarde lądowanie? Bo ja nie za bardzo. Pulsing through my wings, I feel alive. Po pierwszym lądowaniu udaliśmy się w stronę pobliskiego lotniska w Twin Falls. W
trakcie przelotu szybkie przypomnienie z latania na WOR. Jerome Driving 9547 Whiskey, departing the area to the south on the crosswind. Jerome. Okay, my flight controls? Yeah, bro. Okay, so the VOR, when you're doing different, navigation, for example, like we saw those Victor routes, there was one from Twin Falls to Boise, Twin Falls to Ogden, there's all these Victor routes. The way you see that is by using, of course, the VOR. So for example, 113.1, that is Twin Falls VOR, right? Well, how do we know it's Twin Falls VOR? One, you have to pull up board flight to see the identifier, and to check it on here, you pull this out, okay? Click nav 2, and you're gonna turn up the volume. Okay. So now we know that that is Twin Falls. Okay, so from there, now we can check here, right? So we know to head to Twin Falls, we have to go to the south. And we can tell how far south. By looking at here. And there we go. So this is telling us that if we follow a 160, which we're basically following, we're going to hit Twin Falls. So when it comes to doing the Victor Airways, you'll notice that, it'll be like, okay, the Victor Airway goes out and it'll say, okay, to do this, you'll need to be on heading 284. So you put this to 284, and then you'd follow it away. Okay. And then the same thing, if when you got to Boise, it would say the same thing, like, okay, well now you need to follow this, and it'll... Okay. But to use the VOR, all you have to do is put in the right frequency, pull this out so you can identify it, and then hit nav 2. That way you can hear it identify. Okay. So when we're contacting FSS, what you do is you, like on this one, if this was FSS, we'd be like FSS 9547 Whiskey, we'd like the weather for over here. Yeah. And then we would put it on this exact setup where it's pulled out, it's on nav 2, and they would be like, on this one, they'd be like, okay, this, and this. This is the weather, this is this. Okay. Yeah. Does that make sense? Yeah. Pozwólcie, że się tutaj na chwilę zatrzymamy i opowiem Wam więcej, o co chodzi w tym całym FSS, o którym mowa była przed chwilą. FSS to Flight Service Station. Jest to podobne do naszego polskiego FIS-u. Możemy również tam dowiedzieć się na temat pogody, która panuje na lotnisku lub w danym rejonie. Również możemy otworzyć plan lotu albo go skorygować, uzupełnić, dodatkowe informacje, ale nie uzyskamy ostrzeżenia, że jakiś samolot zbliża się w naszym kierunku, co myślę jest dosyć istotną rzeczą, jak latamy po Polsce, tak? I to, że mamy takie informacje, to możemy czuć się bezpieczniej. Oczywiście nie zwalnia nas to z obowiązku patrzenia i obserwowania cały czas przestrzeni, jak lecimy w VFR. Ale wracając do naszego FSS, różnica jest taka, że my pytamy o konkretnie, że chcemy się dowiedzieć, czy na danym lotnisku jest jakaś, czy jest dostępne paliwo, lub chcemy się dowiedzieć, czy lotnisko obecnie funkcjonuje, czy możemy tam wylądować, jakie są warunki pogodowe i takie sytuacje możemy tam zgłaszać. Co jest najciekawsze według mnie i coś, co pierwszy raz się z tym spotkałem w swojej karierze, to jest to, że nadajemy na jednej częstotliwości, a odbieramy na innej częstotliwości. Już to tłumaczę. Częstotliwości FSS możemy sprawdzić na mapach lotniczych w Stanach Zjednoczonych. Są one oznaczone w takim charakterystycznym prostokącie, a na dole tego prostokąta jest nazwa tego FSS, który obecnie obejmuje ten obszar. Tutaj przykład Jonesboro może być, który Wam wyświetlę i tam właśnie widzimy na dole mamy nazwę, a na górze właśnie mamy częstotliwość, tylko ta częstotliwość jest z R. I ta R-ka oznacza jedną rzecz, czyli że to jest received only, czyli my możemy nadawać, ale nie możemy już odebrać to, co oni chcą nadać. W skrócie, Jonesboro na tej częstotliwości tylko nasłuchuje, ale nie nadaje. Żeby odebrać od nich informacje, musimy za to przełączyć się na częstotliwość na WOR-ze. Czy pamiętacie, jak przed chwilą instruktor, gdy wybrał częstotliwość WOR, włączył nasłuch i słyszeliśmy taki dźwięk jak alfabet Morsa i wiedzieliśmy wtedy, że jesteśmy połączeni z WOR-em. Podobnie jest, gdy łączymy się ze stacją FSS, gdy mamy tą R-kę.
Czyli wybieramy na naszej normalnej częstotliwości, na naszym głównym radiu częstotliwość tą z R. Nadajemy, że chcemy poznać pogodę, jaka panuje na lotnisku w Twin Falls, a następnie właśnie mamy wybraną na worze częstotliwość, która również występuje w tej ramce i na niej usłyszymy odpowiedź na to zapytanie, nie na tej częstotliwości z R, jednak na tej drugiej, która jest tam podana. To jest ciekawe, bo nigdy się z tym wcześniej nie spotkałem. Jestem ciekaw, czy słyszeliście o tym, że tak to wygląda. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzach, albo może też coś przekręciłem, to też mnie proszę poprawcie. Dobrze, teraz lecimy dalej do Twin Falls. Twin Falls Tower 9547 Whiskey. Ciekawostka, właśnie wlatujemy w przestrzeń C bez żadnego planu lotu. November 9547 Whiskey, Twin Falls Tower. Yeah, Twin Falls, we're passing over the canyon right now. We'd like to do a couple touch and goes and then head back to the north. November 47 Whiskey, Roger. Wind 310 at 5, altimeter 3033. Enter a right base, runway 26, report 3 miles out. Right base 26, report 3 miles, 47 Whiskey. Tower 9547 Whiskey, 3 miles right base. November 47 Whiskey, wind 300 at 9, runway 26, cleared for the option. 26, clear for the option, 47 Whiskey. Okay, you see the runway? Yeah, I see. Okay, perfect. Let's put her down and get back up. And touch and go, yeah? We'll do touch and go. Yeah. Okay, keep the speed up. No, my flight controls. Okay, here control. 907. Jet 907, contact Salt Lake Center, 118.05 p.m. Okay. Your flight controls. Yeah, so we don't pull all the flaps out. It causes us to drop. Okay. Delta 47 Whiskey, make right close traffic, report to midfield. You want to do another one? No, that's it. We're actually going to depart after that one. We'll head back to the north. Durham traffic 9547 Whiskey, base to runway 27, Jeremy. Drone traffic 9547 Whiskey's on final, practicing an emergency engine out. We'll be landing runway 27, drone. Okay. You have no engine. Yeah, I see. And 65 knots. Such a vanity as you come into sight. 500. Caught in the moment, I'm hypnotized. Okay, we are too low. I think I would like to land on the grass. Okay. Your love is like a wildfire. Why don't you bring us back over to the runway? Okay, maybe yeah. I force I can't contain, it takes me high. But there is a lamp, yeah, but I'm lost in the heat. Just give you a little more so we can make it. okay. Okay. Sorry, I told you I was going to do it at random point, but... Just put her down. Very nice. Okay, Yeah, very nice. thanks. Your touch, it's electric, a beautiful overdose. I'm
Without power is better than with. Body's insane. We're in days. Your love is like a wildfire. Zero traffic, Niner 547 whiskey, down in position, left down in position to runway 27, zero mil. Zero traffic, Niner 547 whiskey, left base 27. Zero traffic, Niner 547 whiskey, final full stop landing, zero traffic. Our force I can't contain, it takes me higher. I'm lost in the heat, consumed by your side. Your love, it's like a wildfire. We'll just go down to the next text. Okay. No jak było? Pierwsze wrażenie. No fajnie. No zobaczysz sam. Przetyrany? Długo? Godzinkę. Godzinkę. Nie, bardzo fajnie, naprawdę fajne przeżycie. Polecam bardzo i nie jest to takie straszne. I powiem Ci, że w powietrzu lepiej tą komunikację słychać i faktycznie jak się leci, to się jest w stanie już ogarnąć. Dobrze, podsumowując lot. Wykonałem takie manewry jak przyciągnięcie na mocy, wolny lot 45 węzłów, również przechylenie w lewo, prawo 10 stopni, przeciągnięcia bez mocy i również w tej konfiguracji już, czyli na klapach, zakręty z większym przechyleniem na mocy, czyli tutaj już możemy odczuć trochę przeciążenia, ale nie były to jakoś takie bardzo mocne. Robiłem w swoim życiu mocniejsze z instruktorami. Lot nad punktem, czyli mamy punkt referencyjny na ziemi, na którym robimy 360 i to jest o tyle ważne, że jakby tam, gdzie zaczynamy, powinniśmy w tym samym miejscu skończyć te okrążenie. No i co najmniej 2 lądowania, tak jak instruktor wspomniał. U mnie były 3, bo o to poprosiłem, bo chciałem sobie jeszcze dodatkowe jedno lądowanie zrobić. No i tutaj też miałem jedno lądowanie z imitacją, ale to myślę, że wiecie, bo to jest dosyć częsta praktyka do ćwiczeń, żeby taką imitację zrobić. Ogólnie całość nie była super trudna, te manewry, co były do wykonania, nie były super trudne. Oczywiście dla mnie niektóre były nowe, to znaczy ten wolny lot oraz przeciągnięcie na mocy. To były 2 rzeczy, z którymi wcześniej się nie spotkałem. Ale jestem ciekaw, czy wy może się spotkaliście z tym w Polsce. Jeszcze pozwolę sobie skomentować moje lądowania, bo myślę, że to fajnie, żeby trochę tak retrospektywnie popatrzeć na swoje lądowania i ocenić je w taki sposób, zobaczyć, co się zrobiło źle. No zdecydowanie nie służyło mi to, że utrzymywałem dużą prędkość i duża prędkość już nad pasem powodowała to, co zresztą widzieliście, szczególnie na pierwszym lądowaniu widać, że nie mogłem zejść z tej prędkości, próbowałem go już zaciągać i nagle on szedł do góry zamiast opaść na ziemię, więc za duża prędkość, co potem widać, że podczas imitacji, gdzie już byliśmy na bardzo małych prędkościach, to lądowanie chyba było najlepsze ze wszystkich. Drugim z takich największych błędów, które zrobiłem i to masakra, to się tłucze od początku szkolenia, ale jak było touch and go na Twin Falls, to możecie zobaczyć, że ja tam za wcześnie zacząłem chować klapy, w sensie za późno zacząłem chować klapy, gdy już odchodziłem. A szczególnie Cessny mają tą charakterystykę, że gdy chowamy klapy, to on lubi sobie opaść wtedy. No i była sytuacja, gdzie oderwałem się od ziemi, chowamy klapy i nagle znowu opadam na pas, więc to był straszny błąd, aż instruktor przejął stery. No ale cóż, niestety tak to było, moja wina, ale dobrze wynieść z tego jakieś wnioski i na przyszłość już się bardziej tego pilnować. Także tak, dzięki za oglądanie, cieszę się, że jesteście, mam nadzieję, że subskrybujecie, jeżeli nie, to zachęcam, również zachęcam do komentowania, czy wam się podobał ten film oraz właśnie, czy mieliście może w szkoleniu, jeżeli jesteście pilotami, czy mieliście w szkoleniu takie manewry. No i
Dzisiaj, kiedy to nagrywam i w sumie planuję też dzisiaj to wrzucić, to jest 22 grudnia, więc chciałbym również Wam coś powiedzieć, ale dajcie mi chwilkę, tylko zmienię delikatnie scenerię. Chciałbym Wam życzyć wesołych i spokojnych świąt w gronie rodzinnym, żebyście cieszyli się wzajemnie swoją obecnością, no i też odpoczęli trochę. Również życzę Wam tyle samo startów, co lądowań w przyszłym roku, niezależnie na czym latacie i też czy latacie wirtualnie, czy w rzeczywistości. Także życzę Wam tego gorąco, bądźcie bezpieczni, latajcie bezpiecznie, a jeżeli nie jesteście pilotami, nie związani z lotnictwem, w takim razie jedynie mogę Wam życzyć, żebyście może zaczęli swoją przygodę w przyszłym roku z lataniem. Tego Wam szczerze życzę, bo to jest świetna frajda. Wiem coś o tym, także bardzo mocno polecam i zachęcam wszystkich. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego, odpocznijcie i do zobaczenia w następnych filmach. Hejka!